Naprawiamy telewizor. Spalił się żywym ogniem. Zobaczcie, jaki szatan. Jest ok, bramki nie są przybite. Jest dobrze. Sorry, wprowadziłem w błąd. Ta płytka to już po prostu nie istnieje. No powiem wam, śmierdzi ostro. Jak go rozwalić? Z młota to nie robota. Dobra, byle mi nie skoczył w oczy. BHP przede wszystkim. Dobra, walimy go. Poleciał. Już jest w 5. wymiarze. I to może jeszcze ożyje. Ja spodziewam się sukcesu. Spłonione, spalone. Kurde, nie mogę się wysłowić. Próbuję go złamać, tylko nie w oczy. I tu się albo coś fajczyło, albo to go przysmoliło od tego kondensatora. No to teraz pierwszy pomiar uzwojenia naszego. O ty. Ale aż to elektroda wyszła. Zobaczcie. Wjeżdża tabaluga, dzielny tabaluga, zuch i chwat. Caution, high voltage. Wy pewnie się spodziewacie wybuchów, fajerwerków. Albo się spali, albo będzie działał. 3, 2, 1. Czy podświetlenie ruszy? O! Zwarcie? Cześć, witajcie. Dzisiaj trochę inna sceneria. Naprawiamy telewizor LG 42 L6000. No i to się stało. To jest telewizor 42 cale. Tutaj jeszcze po tym typie końcówek widać, że to jest podświetlenie CCFL, czyli świetlówki. No i spalił się żywym ogniem. Tutaj widać dymy. No dość ostro przyjarany jest, ale to jest jeszcze nic, bo jak ja już odkręciłem i odpiąłem wtyczki, zobaczcie, jaki szatan ładnie się przysmolił, przyjarał. No, także grube wypalenie w laminacie. Czy da się tu uratować? Nie wiem, trochę wątpię, aczkolwiek przynajmniej zrobimy diagnozę, sekcję zwłok, co tu się stało, nie? No, także dajcie mi to odkurzyć, wziąć na stół i tam pójdziemy sobie na strych, pomierzyć, popatrzeć, może coś się nauczymy. Partnerem kanału jest PCBWay. Oprócz obwodów drukowanych realizują również projekty CNC i druku 3D, czy gięcie blachy i moldingu. Mają zaawansowane tokarko frezarki sterowane numerycznie oraz cały proces pod kontrolą, od obróbki przez wykończenie detali czy ich malowanie. Przypominam także o akcji Projekty z widzami, jeżeli chcielibyście wykonać ze mną projekt PCB, czy również druku 3D i CNC. Dzięki za oglądanie. No dobra, słuchajcie, jesteśmy na stole, ja to tam sobie trochę umyłem, odkurzyłem, tu było dość dużo kurzu. Nasze wypalenie wygląda w taki sposób. To jest zamontowane pionowo w telewizorze w tej pozycji, także jak tu się paliło, to ten dym, nie wiem czy widzicie, tutaj się ten smoła, ten czad cały się zaczadziło w górę, czyli to jest też tak, czyli z drugiej strony też się smoliło tędy. No i trzeba sobie namierzyć, jak to działa. No to mamy tutaj wtyczkę LN, czyli nasza faza i neutralny, bezpiecznik, standardowy schemat jakby zasilania, jest mostek prostowniczy. Na laminacie mamy opisy, już wam to pokażę czymś, sonda. Na laminacie mamy podpowiedzi, jest plus, minus, AC, AC, czyli wiemy gdzie są wyprowadzenia. Jest jakiś tranzystor kluczujący, wyprostowane napięcie właśnie, bo przemienny prąd. Zmieniamy na prąd stały, gdzieś tu jakiś kondensator powinien trzymać, albo i nie trzyma. Tu mamy co? NTC-ki zapewne, przetwornice dwie jakieś, tu są duże jakieś kondensatory, nie od czego jest jakiś bezpiecznik, jest jakiś bezpiecznik, no to możemy sobie zobaczyć bezpieczniki. Tu mamy opto, 3 opto, mamy też taką linię kreskowaną, widzicie tą linię, tu jest high voltage, takie że po prostu tu jest strona sieciowa i wszystko jest otoczone linią, co jest po prostu pod napięciem fazowym, a po drugiej stronie już tego nie ma. I też na przykład po drugiej stronie widzicie, jest też takie obrysowane, że to jest wysokie napięcie, jest niebezpiecznie i tu sobie tak leci dookoła, tędy. Czyli wiemy, że tu się zjaraliśmy po stronie w stronie sieciowej, fazowej, po stronie wysokiego napięcia, znaczy niebezpiecznego, połączonego z ziemią, a po drugiej stronie tu już wszystko jest izolowane poprzez transformatory, więc tu jest o tyle bezpiecznie, że nie ma potencjału ziemskiego na żadnym z tych elementów, czyli dotykając gdziekolwiek nie jesteśmy w stanie się zwarcia doziemnego zrobić, a dotykając gdziekolwiek tutaj jesteśmy w stanie przez ciało zrobić zwarcie doziemne i można nas porazić prąd. Tutaj też są takie odstępy, widać taka szeroka ścieżka, taka widzicie, tak szeroko jest, są odstępy bezpieczeństwa, właśnie tu gdzie idzie to kreskowane. Tu mamy do gaszenia jakichś tam wysokich napięć, gdyby coś miało przeskoczyć na stronie, bo mamy stronę pierwotną, czyli fazową, sieciową i stronę wtórną, czyli po prostu za transformatorami, odizolowaną elektrycznie od strony fazowej. Jedyne sprzężenie jakie jest, to właśnie jest elektromagnetyczne, czyli przez rdzenie transformatorów i dławików i zależy jaki to jest topologia zasilacza. No ale flyabacka tu się nie spodziewamy o topologiach,
Nie jestem dobry w topologię, nigdy nie miałem energoelektroniki, także jestem w tym temacie trochę samoukiem. No ale dobra, mamy do gaszenia różnych przepięć, mamy po stronie tutaj też fazowej do gaszenia przepięć pomiędzy, no na przykład właśnie tutaj, nie wiem, chyba na dławikach, tak, to jest pomiędzy dławikami, gdyby było jakieś za wysokie napięcie na nich, to też iskra może sobie skoczyć, więc są to dodatkowe elementy bezpieczeństwa. Kolejnym dodatkowym elementem bezpieczeństwa są wyfrezowane, takie widzicie, otwory, bo na przykład tu jest transformator, który robi nam bardzo wysokie napięcie na świetlówki, tam nie wiem, 100 V, 200, 300, zależy jakie są świetlówki, 500, 600, no różnie, 1000, no 1000 może nie, ale no jest wysokie napięcie na końcówkach, które idą na świetlówki i te końcówki, zobaczcie, że one są tutaj pofrezowane, aby utrudnić przepełznięcie jakiegokolwiek ładunku po płycie, no bo płyta może być brudna, zakurzona, zawilgotniona, a powietrze lepiej izoluje niż płyta, więc po prostu to jest takie wzmocnienie izolacji. Równie dobrze na PCB można by to było dalej odsunąć, ale frezowania bezpieczeństwa zawsze są mile widziane. No i tu zostały zastosowane tutaj też właśnie można się spodziewać wtyczki i nawet zobaczcie, jak jest sama wtyczka, to pomiędzy jej pinami jest tu wyfrezowanie, żeby przypadkiem coś tam nie przeskoczyło, się nie przywarło, nie? No ale dobra. Co dalej? To też wyfrezowania, co tu jeszcze widzimy? Takie ciekawostki bardziej inżyniersko-konstruktorskie. No ale wracamy do tematu. Zasilacze telewizorów też są o tyle fajne, że mają często opisane piny. Zobaczcie, tu mamy wtyczkę i jest opis każdego pinu. Może akurat źle trzymam, czekajcie, bo jest trochę to niewyraźne. Ale przynajmniej wiemy na przykład czego się spodziewać, tak? Ja tutaj widzę 19 V, 19 V, czyli te dwa piny to są 19 V. Potem mamy masa, potem jest 12, 12, czyli te dwa piny to jest 12, 12 V. Potem mamy GND, 5, 5, 5, GND, AC detection pewnie, tutaj jest jakieś tam, nie wiem, PWR, chyba jakieś RRV, nie, tu jest PWR, ER, no tu mamy różne po prostu sygnały, sync, selection, także tam przyjaśnianie, ściemnianie matrycy, wszystkie sygnały mamy opisane i to jest fajne. Druga sprawa na zasilaczach, fajne jest to, że mamy napisane co to za zasilacz, tu mamy tam jakiś model, tam T715 coś tam, EAX, wszystko co ma EAX, ULG to jest właśnie numer modułu, mamy numer płytki, po tych możemy sobie szukać i też tu mamy tabliczkę znamionową, że napięcie wejściowe od 100 do 240 V przemiennego, 50-60 Hz, 3 A. Nie wiem czy te 3 A są przy 240 czy przy setce. Często jest napisane na przykład 3 A ukośnik, na przykład nie wiem 5 A albo 1,7 na 1,5 A na 3 A, czyli w zależności od napięcia wybieramy taki bezpiecznik. Przy mniejszym napięciu 100 V będą 3 A na przykład, a przy 240 na przykład będzie 1,5. I ten bezpiecznik to właśnie ten nasz bezpiecznik tutaj, nie? Można by zobaczyć jaki zamontowali. Tu jest bezpiecznik T8 A, czyli zwłoczny 8 amperowy. Ciekawe. No przy rozruchu w sumie tu może płynąć dość duży prąd udarowy. Tu mamy napisane, dobra. T8 A, czyli zwłoczny 8 amperowy ma być bezpiecznik. Jest tu przy nim napisane. Tutaj ma być T5 A, czyli time lag, czyli zwłoczny 5 amperowy, bo są też szybkie, super szybkie, różne. Na 250 V AC/RMS. Tu też jest 250 V AC/RMS. Czasami są 250 V AC/RMS, na przykład są na 600, na 1000 V. To po prostu się przelicza, ale ostatnio, kilka lat temu, znaczy kilkanaście pewnie, no żeby ludzie musieli mniej wiedzieć, pisze się po prostu 250 V. Na przykład jak mamy takie mierniki, to mamy 600 V i kiedyś były potrzebne bezpieczniki były na tam chyba 400 V, 600 na 1000, więc na przykład się stosowało 1000 V, a później wystarczy 250 V, bo chodzi o prąd AC, nie? Bo AC od góry do dołu ma rozpiętość tam powiedzmy, nie wiem, 700. Amplituda między V peak max, V peak minus. No, wrzucę grafikę, żebyście zrozumieli z grubsza o co chodzi, nie? No dobra, ale wracamy do tematu, znowu się rozproszyłem. Co się stało? Nie wiem, zapytajmy Maćka. Maćku, co się stało? Ten bezpiecznik działa, jest dobrze. Mamy mostek prostowniczy. Jak sprawdza mostek prostowniczy? Jest jego plus, jest jego minus. I teraz tak, czerwona sonda na minus. O, tu też jest podpisane od spodu, także spoko. Minus plus, tryb diody. Czy tu widać? Będzie widać tryb diody. Gdzie jesteśmy, mostek prostowniczy. Mierzy tak jakby odwrotnie. Jest pół volta, nie ma zwarcia, spoko. Czyli wiemy, że nie ma zwarcia po stronie 400 V, naszej 350-400 V. Tutaj pomiędzy AC możemy sobie zmierzyć. Teraz tak, czerwona sonda na minus i lecimy wszystkie diody po kolei. Jest jedna dioda,
może być jedna lub dwie diody. I teraz, skoro zmierzyliśmy w tą stronę, to potem zmieniamy sondę, czyli na przykład tą. Ładują się kondensatory, to jest dobrze. Ładują się kondensatory, jest dobrze. No i tak jakby wszystkie diody można sobie pomierzyć. Ja tam nie pamiętam, jak to się mierzyło. Niektórzy tam dają jedną sondę na właśnie AC, potem mierzą wszystkie, potem drugą sondę na AC mierzą wszystkie, potem ta sonda na tym mierzą wszystkie. Ja już nie pamiętam, jak to się robi. Każdy ma swój sposób, no ale jakby ja już wiem, że nie było zwarcia, bo bezpiecznik jest cały i strona nasza 400 V jest cała. W tą stronę zobaczcie, ładują się kondensatory, nic nie widzimy, a w drugą stronę, czyli przeciwnie, czerwony zawsze na masę, jak chcemy coś zmierzyć na przebicia, nie? Czerwony zawsze na masę, sonda i wtedy wiemy, co się dzieje. Dobra. Wiemy, że nasza strona tutaj, powiedzmy, że AC raczej będzie sprawna. Ja się też domyślam, co tu może być, ale prowadzę Was tak, jakbym nie wiedział. Tu się coś zjarało, mamy jakieś tam tranzystory. Można też przelecieć wszystkie tranzystory. I teraz tak. Tu po tych tranzystorach, nie chcę mi się pod mikroskop załączać, nie? Patrzcie, ta ścieżka jest gruba, ta ścieżka jest gruba, ta jest cieńsza. Czyli wiemy, że to jest sterowanie tego tranzystora, a to jest kanał. No tak samo mamy tutaj, może trochę ciężej się domyślić. Ta ścieżka jest gruba połączona z tą, więc pewnie ta jest czymś tam i to jest sterowanie, bo tu jest rezystor, więc to mamy. Wszystkie są tak samo połączone. Więc czerwony na bramkę i sprawdzamy przebicie do bramki. 1,6 V nie ma, 1,4 nie ma. Też jest ok. Tutaj też, tu jest grubsza ścieżka, ta jest taka też gruba. Jest ok, bramki nie są przebite. Dobra, teraz w jakąkolwiek stronę mierzymy, jest 0,4 i ładuje się. Czyli w tą stronę mierzymy diodę pasożytniczą w tranzystorze, na przykład MOSFET. MOSFET N z kanałem wzbogacanym, indukowanym. Enhanced MOSFET, Enhanced. No więc jest ok. Widzicie, wszędzie jest ta dioda pasożytnicza w tą stronę, a w tą stronę kanał powinien być otwarty, nie zwarty. Jakby było zwarcie, no to wiemy, że jest zwarcie. Czyli już mamy przeleciane te, jakby to powiedzieć, półprzewodniki, że jest ok. No czyli wiemy, że to niezwarcie pociągnęło tutaj coś, tylko coś tu się wydarzyło, jeszcze nie wiemy co spowodowało takie uszkodzenia. Plus jest jeszcze tych oto zasilaczy, że zobaczcie, one są wykonane na celulozie. To nie jest laminat FR4. Już Wam pokazuję. Tu mam kolejny laminat celulozowy. Po nim widać, że on jest taki właśnie, on jest łamliwy, kruchy. Jakby Wam to pokazać. Spróbuję go złamać, tylko nie w oczy, żeby mi nic nie strzeliło. Uwaga. Tak wygląda taki laminat. Zobaczcie, on się rozwarstwia, jak naciągnie wilgoci, to potrafi się zawilgocić i na niego jest nakładana, po prostu przyklejona w różny sposób, naniesiona jakoś miedź, potem to miedź się wytrawia, mamy ścieżki. Najtańszy, jednostronny, bo nie przechodzi na drugą stronę ten laminat, nie? Teraz znajdziemy sobie jakiś laminat. Laminat FR4, szukam czegoś, ale tu same celulozy. O! Mam taki spalony zasilacz i on jest na laminacie FR4. Dlaczego? Bo to jest włókno szklane. To też widać tutaj tak, nie wiem, czy to będzie tak jeden przy drugim, widać jego strukturę. Widzicie? Ten jest tak jak drewno, jak taka chusteczka do, nie wiem, dmuchania nosa, a ten jest taki biały z włókna szklanego po prostu. Zaraz też go sobie złamiemy, pokażę, jak to wygląda. Ten jest totalnie lekki, ten jest taki sztywniejszy, o wiele się mniej wygina. Akurat, zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie widać. Widzicie, jak to się wygina? Mam nadzieję, że tu widać, że to taki banan się zrobił. Taką małą siłą. Akurat patrzcie, one są takiej samej długości. Ja wiem, że tam elementy mogą usztywniać nam konstrukcję, ale no, ja czuję, że jest sztywniejszy. Też jestem w stanie go wygiąć, ale jest o wiele sztywniejszy. Teraz złammy go sobie. Mam nadzieję, że żadne igły mi się nie powbijają. Tu widać taką konstrukcję włókien, taką strukturę włókien. On jest taki bardziej kruchy, łamliwy, on jest bardziej sztywny, nie naciąga wody, raczej nie naciąga wody. No po prostu jest lepszy, droższy i też on jest często powlekany z dwóch stron, że ma ścieżki z jednej, z drugiej strony i ma przelotki metalizowane wewnątrz. Tutaj tego nie ma i w naszym przypadku właśnie ta cecha jest dużym plusem, bo zwykłym odsysaczem łatwo nam będzie po prostu rozlutować każdy punkt po punkcie. Będę mógł wyjąć transformator, żeby zobaczyć, co się stało pod transformatorem, zmierzyć transformator, no i te wszystkie elementy. Aczkolwiek ja już tu widzę, też to chyba widzicie, jak ten kondensator, tu jest kondensator, taki na ile? 220 J to jest jego charakterystyka, 220 nano, 630 V. Milcore,
No i to jakieś jeszcze tam parametry, seria, coś tam, nie? No, zobaczcie, jaki on jest tutaj spuchnięty, spalony, więc on się mógł rozwarstwić i to od niego mogło pójść, albo podejrzewałem, czy nie zwarł się jakiś MOSFET, że poszło wtedy prąd stały i spalił transformator, bo transformator to jest co? Tak naprawdę kawałek drutu nawinięty, jak puścimy na niego prąd stały, no to po prostu płynie prąd i go spali, a jak jeśli przełączamy szybkie impulsy, no to mamy krótkie dawki energii, wtedy ten prąd nie jest stały, tylko zachowuje się prawie jak zmienny, nie jest przemienny, ale no trochę jest, zmienny, przemienny, jest duża różnica, no ale nie chwytajcie mnie za słówka, próbuję tam wam wytłumaczyć i szybko przełączając prąd stały można wykorzystać charakterystykę transformatora, żeby przekazywać energię tak jak na prądzie przemiennym, tylko na przykład prąd przemienny sieciowy to jest 50 Hz i przy 50 Hz, żeby przekazać 100 W, potrzebujemy taki wielki transformator, który waży kupę kilogramów, kosztuje dużo, bo kosztuje dużo miedzi, a zwiększając częstotliwość pracy, czyli właśnie przełączanie naszych tranzystorów, które przełączają prąd stały, taki mały transformator jest w stanie nam dostarczyć 100-200 W, no zależy na jakiej częstotliwości pracuje. Więc im wyższa częstotliwość, tym mniejszym transformatorem dostarczamy taką samą ilość energii. I właśnie dzięki temu jest miniaturyzacja, bo takie trawko, które prawie waży tyle co nic, gdzieś tu może miałem takie nawet wylutowane, o, na przykład takie trawko potrafi mieć, nie wiem, 30-40 W, 50, 70, różnie. A zaraz wam pokażę transformator, który ma tam 100 V. Dobra, mam transformatory, tu jest toroidalny transformator i on ma 160 V, czyli to jest dosyć niedużo. A czekajcie, czy tu jest w ogóle moc podana? Ile to ma watów? No nie, ale tam chyba z tyłu telewizora było napisane, tam nie wiem, z 200 watów, 300, więc byśmy dwa takie wielkie transformatory potrzebowali. Zobaczcie, ile to kosztuje, ile to waży. Weźcie to, wieźcie teraz tirami, transport kosztuje więcej, paliwo kosztuje więcej, no same minusy, nie? Jeszcze mamy ograniczenie, no średnią możliwość jakby sterowania tego, wrażliwość na napięcie wejściowe, jak na wejściu spadnie, na wyjściu spadnie, to zawsze mamy stałe napięcie, nieważne co się dzieje, bo na przykład podniesie się częstotliwość pracy, nie? I tu mam jeszcze transformator zwykły typu E, bo to jest typ E, to jest toroidalny. No i ten typu E ma tutaj parametry. Waży 3,6 kg, 160 V on ma, tak mi się wydaje, gdzieś tu 24 V na wyjściu, 0,8 ampera, 160 tu jest amperów, nie wiem czy moc, no 160 V, bo tu mamy TO 150 czy 160. No nie jest to za dużo po prostu, zobaczcie jaka to też była, ile to waży, ile to kosztuje, to trzeba wozić, przynosić. No sprzęty są coraz mniejsze, lżejsze, że taka ładowareczka ma właśnie 100 W do laptopa na przykład, a sam transformator 100 V to byłby takiej wielkości, takiego ciężaru. Mam nadzieję, że dość prosto wytłumaczyłem i rozumiecie o co chodzi. To teraz przechodzimy do diagnozy. No to co, na początek odlutuję ten oto transformator. Tu was nie będę zanudzał, wrócę do was za chwilę. Do tej akcji wykorzystam grot kopytko. Tutaj gdzieś numer. Mam nadzieję, że widać. Tu przynajmniej jedna nóżka jest wypalona, luźna, że będzie jedną nóżkę do wylutowania mniej. Dobra, ja to zrobię poza kamerą, żebym więcej, lepiej widział. No dobra, namówiliście mnie, żeby odpalić mikroskop, ale jeszcze wam pokażę do telefonu. Transformator wyszedł i teraz tak. Konstrukcja tego transformatora. Tu widać mamy jakieś uzwojenie nawinięte po jednej stronie. Ono się przewija na drugi, tutaj karkasik, taki podwójny karkasik, no i tu wychodzi nam na słupek i tu się albo coś fajczyło, albo to go przysmoliło od tego kondensatora i tu też jest jakieś uzwojenie, zobaczcie, jest nawinięte, w połowie ma wyciągnięte tutaj jakieś zwoje, tutaj też ma wyciągnięte jakieś zwoje i one chyba były na... dobra, nie, one są osobno. To może być uzwojenie też pomocnicze, albo jakieś właśnie przejściowe kilka zwojów, czyli w sumie pomocnicze z głównego wyjęte i tu też jest wyjście tego, więc trzeba zobaczyć miernikiem. Ja wam to pokażę pod mikroskopem. Płytką zajmiemy się za chwilę. Tu mi się wszędzie jakieś nasypały brudy, syfy, spłonięte, spłonione, spalone. Kurde, nie mogę się wysłowić. Dobra. To jeszcze raz wam tutaj pokażę. Jeszcze zrobimy sobie pomiary. Zrobimy sobie pomiary w trybie diody. Widzicie? Początek uzwojenia jest nawinięty dookoła, przechodzi na drugą stronę karkasu, jest nawinięty i tu właśnie nasze spalenie. Czy tu coś więcej będzie widać?
się mogło okopcić, tu się mogło coś stać. Czy tu wypchało nam rdzeń? Chyba nie, może. Może nie, może będzie żyć. I teraz tutaj to drugie uzwojenie. Drugie uzwojenie jest o wiele cieńszym drutem, bo jest pewnie więcej zwojów, mniejszy prąd też, wyższe napięcie. I teraz co tu widzimy? Tu, czy to jest, chyba nie ma jakiegoś problemu, a może do tego dojdziemy, czy tu się coś przyjarało na naszym trawku. Ale tak, jest nawinięte, tu nam wychodzi jedno uzwojenie, gdzieś tam idzie znowu do środka, pewnie jest nawinięte znowu, wychodzi znowu. Mamy jakieś uzwojenie pomocnicze, środkowe do czegoś, jakichś pomiarów, zasilania czegoś innego, nie wiem. No i tu też właśnie wychodzi nam końcóweczka i to są takie rozporowe wzmocnienia, żeby się lepiej ten transformator nie siedział na samych padach przyklejonych do płytki, tylko żeby rozporowo w tych przelotkach, bo tam nie ma metalizacji, żeby on lepiej siedział sztywniej, mocniej zamocowany mechanicznie. No to teraz pierwszy pomiar uzwojenia naszego. O ty. No i powinno być przejście. Tu jest do połowy przejście. Jest, widzicie? 0,02 jest git, nie? A, dobra, bo to mogą być dwa różne uzwojenia. One mogą być niepołączone. Dobra, to jest jedno uzwojenie, drugie. Sorry, wprowadziłem w błąd. Tak, są niepołączone. I tu też jest 0,21, tu jest 0,21 w trybie diody. Możemy sobie zmierzyć rezystancję przewodu, jaka została wypadkowa. 17,6 ohma, bo to jest dużo zwojów, długi, cienki drut. I teraz nasze uzwojenie wtórne w ohmach. Czy jest przejście? Jest przejście, jest niespalone. 1,3 ohma, widzicie? O wiele mniej niż tutaj. Bo po prostu tu jest mniej zwojów, bo to jest grubszy zwój, więc jest mniej zwojów, więc rezystancja jest niższa, bo jest też grubszy drut i mniej zwojów, czyli jest jego długość mniejsza. Bo mamy taki parametr jak rezystywność, który na przykład mówi, że ten drut na kilometr ma, nie wiem, 100 ohmów, a ten drut na kilometr będzie miał, nie wiem, 1000 ohmów. I to wynika z grubości pola przekroju miedzi. No dobra, czyli wiemy, że nasze uzwolenia są ok, raczej sprawne. Czy tu jest coś przypalone? Wydaje mi się, że nie. Wezmę taką małą lupką, więcej widać nawet niż pod mikroskopem. To chyba po prostu taki klej. Chyba taki kleik. Wydaje mi się, że to po prostu lakier jest. To takie odbarwienie. No ale tego nie będziemy wiedzieli do końca nigdy tak naprawdę, dopóki nie naprawimy tego, ile to się w ogóle da naprawić. No i teraz nasza płytka. Zerknijmy na naszą płytkę. Bla. Fuj. Tu są właśnie nasze otwory po transformatorze i tutaj ten metalowy insert taki wciśnięty, widzicie? Tutaj też są takie nóżki, żeby to się lepiej trzymało i to przechodzi na wylot. To wam jeszcze też pokażę, widzicie? Tu po tej stronie jest na wylot takie inserty, nity zastępujące po prostu przelotki. Tutaj też było, ale zostało wyrwane z transformatorem, no ale tu samo odpadło, samo wyszło, zobaczcie. Tu już po prostu ta płytka to już po prostu nie istnieje, więc trzeba będzie wyczaić ścieżki jak szły, ale najpierw właśnie wyczaić przyczynę. No i przyczyną chyba jest ten kondensator, który traci parametry. Może on pracuje na zbyt wysokim napięciu albo na granicy wytrzymałości. No po prostu coś się z nim w środku zadziało, że się trochę rozwarstwił chłopak. Tu się nam z boku rozwarstwił, wszystko przypalił i tym dymem tutaj też to poszło w górę, wszystko spalone. Ja go sobie odlutuję. Dajcie mi chwileczkę. Gdzie jest jego nóżka? Tu jest jego nóżka. Tak, to jest jego nóżka, więc ja go wyszarpię, sobie go obejrzymy. No powiem wam, śmierdzi ostro. Tu jest płytka. Tak widać, jak to szło. Tu jeszcze do mikroskopu wam pokażę. To są po jego nóżkach ślady, że on tu pokazuje sondą. Tu też była wzmacniana nóżka, tu była druga, która się spaliła i to poszło jakoś kurde w dół, więc pytanie, czy to się tu nie zaczęło palić i dopiero poszło w górę na kondensator. Ciekawe. Co tu się wydarzyło, nie wiem. No ale dlatego tu, zobaczcie, jak to jest spalone. To jest włókno szklane. To nie jest celuloza. Nie wiem, albo się tak spaliło. Kurde, już powiem wam, sam nie wiem, co to za laminat. No, tak czy siak jest to laminat spalony, to wiemy na pewno. No i teraz nasz delikwent. Już wam tu łapię ostrość. No jest nasz delikwent. Przepiękniutki, spaloniutki kondensator, pęknięty od środka. Przytopiony na boku, spalony, wiecie co? Ale aż to elektroda wyszła. Zobaczcie. Wyszła ze środka. To może chyba się w nim coś zjarało. Powiem wam. Jak go rozwalić?
Czy co, ja sobie okulary założę, jakby on miał strzelić. Bla, bla, bla. Jakoś tu mi pójdzie. Chciałem go tak do końca. O! Zobaczcie, jest to kondensator foliowy. Nawijany. Foliowy, polipropylenowy, bo ta folia jest chyba propylenowa, różnie to ludzie nazywają. Foliowe, PP, może nie każdy foliowy jest PP, powiem wam, nie wiem. Ja go spróbuję tutaj wydostać. Tu mam takie cążki do zadań specjalnych, one są właśnie idealne do takich rzeczy. Spróbujemy go rozwalić. Bo jedne cążki mam takie, co się szanuje, mają być zawsze ostre, a są takie drugie, którymi nie ma żalu wjeżdżać w takie tematy jak dzik sosnę. No, także Tytus tutaj wjeżdża w tego kondensatora jak dzik w sosnę. Jak jeszcze powiedzonka śmieszne znacie? Jak można wjechać w coś? Jak szczerbaty w suchary? Ty mi powiedzcie. Liczę na waszą kreatywność, powiedzonka. O, dobra, czekajcie, żebym sobie palców nie przebił. Co tu się mogło wydarzyć? Strzelają w każdą stronę. Plastiki, trzeba uważać. Dobrze, że mam okulary. Także BHP przede wszystkim. Ja bym chciał go rozwinąć. Czy mi się to uda? Ok, czyli po drugiej niespalonej stronie widzimy, że ta nóżka po prostu jest tak jakby tutaj wciśnięta w bok. Ten bok czy jest elektrodą. Do tego zaraz dojdziemy, że to jest płytka jakaś elektrodowa w jakiś sposób. Nigdy takiego nie rozwalałem jeszcze kondensatora. Może natniemy go sobie tapeciakiem. To jest chyba dobry pomysł. Albo jeszcze postaram się tą elektrodę tu odseparować. No dobra, to nie wiem, czy to się uda. Tapeciak. Wjeżdża nasz kolega tapeciak. Żeby palców teraz nie pociąć. O. Dobra. Naciąłem go wzdłuż. I jest foliowy. Widzicie? Jest foliowy. Pytanie. Czemu się spalił? Jak to jest zbudowane? Jak to jest zrobione? I tutaj po tej folii widać, że jest ostro zmęczona. Wydaje mi się, że pomiędzy folią aluminiową jest izolator w postaci tej przeźroczystej folii. Widzicie? Że to po prostu warstwa na warstwie na warstwie i on tak swoją pojemność buduje, aczkolwiek nie wiem. Jeszcze nie wiem. Tniemy dalej. I głębiej. Mam nadzieję, że se palców nie potnę. Dobra, ja was nie będę nudził, ja go rozwinę ile się da. Widzimy się po rozwinięciu. Był wstęp, teraz jest rozwinięcie, potem będzie zakończenie. Jak na języku polskim w szkole. Jesteśmy na końcówce, myślałem, że coś znajdę, ale powiem wam, wygląda na to, że po prostu jedna strona jakoś jest nawinięta w taki sposób, że idzie do jednej elektrody, a druga strona jest tak nawinięta, że idzie do drugiej elektrody, bo to jest właśnie to, tu jest przypalona strona, tu jest strona zdrowa, tu dało mi się jakby pozbyć tego takiego zgrubienia. Nie wiem, jak oni to łączą, no ale po prostu domyślam się, że to po prostu jest tak, że jakby jest jedna folia nad drugą, do telefonu pokażę, że jak mamy dwie elektrody pionowe, mamy te rolki folii, to jakby jedna jest połączona do tej, druga do tej, są nawzajem wsunięte, ale się nie dotykają, żeby nie było zwarcia. No i pomiędzy nimi w tej przestrzeni, tak właśnie widzicie, tak, to się tworzą pojemności, takie kondensatory. Tak mi się wydaje, że tak to jest zbudowane. Nic tu odkrywczego nie znalazłem. Ale zaczęło mnie ciekawić na przykład, bo konstrukcja jest bardzo podobna do tych takich kondensatorów, które nie mają obudowy, bo te mają właśnie taką obudowę plastikową. Tak jak na przykład tutaj, o widzicie takie coś? Także rozwalmy sobie jeszcze taki kondensator, zobaczmy jak one są zbudowane, bo nigdy w sumie nie rozwalałem takiego. No dobra.
Z młota to nie robota. Zaraz mu coś jakoś ściśniemy. Dobra, byle mi nie skoczył w oczy. Dobra, coś się rozbiło. No i zobaczcie. One są takiej samej konstrukcji. Zawsze myślałem, że są gorsze. No, po prostu to jest tylko plastikowa budowa. Może ta budowa wpływa na coś. No, konstrukcja jest identyczna, już wam to pokazuję. Tu widzicie? Też jest tak. Tylko jest zalany, zanurzony po prostu w czymś. Konstrukcja jest prawie identyczna. Dajcie mi tu jeszcze przywalić. Muszę tu trochę posprzątać, ale syf się zrobił masakra. O! Pobojowisko. Widzicie? Oderwałem elektrodę. Też jest tak właśnie wpuszczona w coś. Przylutowana, przymocowana. Także... Tylko te kondensatory są przez to właśnie mniejsze i są na mniejsze napięcia, typu tam nie wiem. Ile jest? Tam jest na 400. Tylko właśnie jakie 400? 400 RMS, czy po prostu 400 w piku, czy 400 DC? Jak ktoś wie, może powiedzieć. Często są też na 250, tylko właśnie też. RMS w piku, pik to pik, czy po prostu DC? Ciężko powiedzieć. Namieszali z tymi oznaczeniami. Dobra. Dobra, walimy go. O! Widzieliście to? Poleciał. Już jest w 5. wymiarze. Dobra, był takiej samej konstrukcji. Nic odkrywczego w nim nie było. Odpuszczam temat. Dajcie mi tu posprzątać. Multimetr woła jeść. Nie no, żartuję. Dobra, widzimy się za chwilę. Kurde, chyba nie nagrywałem na mikroskopie tego, co robię pod mikroskopem. Aj, żałujcie, bo tam fajnie było widać, jak to wszystko pęka. Dobra, słuchajcie, w moich zbiorach nie mam takiego kondensatora, ale sobie myślę, czy on jest tak naprawdę nam potrzebny. Tutaj już oczyściłem szlifiereczką, ale to w tym plastiku jest wypalone, takie luźne, więc to nie może się urwać nam. Wyfrezowałem frezarką resztki spalonego laminatu. Teraz trzeba to umyć, poszorować i domyślić się, czy ten kondensator jest nam potrzebny do czegoś, czy on tylko tłumi tutaj szumy, zakłócenia, czy przez niego jakaś energia płynie i on jest w szeregu z zasilaniem, nie wiem. No co, trzeba poszukać zdjęć w internecie, jak to było. Może też jak umyję, to czegoś tutaj zobaczę, coś się domyślę. Także dajcie mi chwilę i działamy tutaj. No i wjeżdża sprzęt od Rafała. Zobaczcie, co mi kupił. Tabaluga. Także wjedzie tabaluga. I takie waciki, nie takie zwykłe, tylko też tu są takie ostre po drugiej stronie. Takich jeszcze nie widziałem. Nie wiedziałem, że takie są. Jak potrzebowałem, to czasami po prostu łapałem i ciągnąłem ten wacik, żeby jakby pozbyć się trochę waty, żeby mieć bardziej zaostrzony, jakieś kombinowanie, takie włosy długie były potem. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. No, także wjeżdża tabaluga, dzielny tabaluga, zuch i chwat. Tak to było, oglądałem wieczorynki. Dawno temu to było. Dobra, słuchajcie, jak sobie poradzić? Ogólnie waciki spoko, to zaostrzone, zwłaszcza do mycia między elementami SMD. Tutaj po tej stronie myłem wszystko. Zobaczcie w ogóle, jak to ładnie wygląda. Dało się umyć, tu ten czat czarny zszedł. Tutaj też umyłem, jest elegancko. No, dziura wypalona została. Ale no spoko, do ciasnych miejsc, takich właśnie SMD-ków pomiędzy rezystorami dało się myć, bo tym na przykład między rezystorami nie umyjemy, a tym się dało. Też się ciągnie, włosy się rozwalają, ale spoczko, będę używał, dzięki Rafał, sprawdza się. Oczywiście ta baluga też jest od Rafała, też się sprawdza, także dzięki. Wracamy do tematu. No słuchajcie, ja teraz jeszcze nie patrzyłem schematu, bo jak sobie poradzić, jak to rozkminić, nie? Tak było, czyli to było to, to było tu, no okej. Domyślam się, że, zobaczcie, jak tu było wycięte, na każde uzwojenie było wycięte taki separacyjny slot, wyfrezowanie, no to domyślam się, że ta krawędź i aż dotąd, to było nasze wyfrezowanie. Tak pewnie było. Tu pewnie była płytka. No i teraz co z czym było połączone? Tu mamy obrys tego naszego dużego kondensatora i pokazane pomiędzy czym a czym jest połączony. Ok. To jest chyba gdzieś tutaj pad po kondensatorze. I on jest połączony, zobaczcie, z naszym jednym i drugim tranzystorem. Czyli tu jest przełączanie realizowane. Ok. I tu jest też jakiś tranzystor, to jest drugi. Też są połączone, zobaczcie, tutaj pewnie dren z source'em albo source z drenem. Tu też ta nóżka z tą nie jest połączona, ale ta nóżka tego górta jest z tym, nie? A ta dolna z tym, czyli są naprzemiennie parami połączone. Czyli wiem, że pewnie tam jakiś jest, nie wiem, half bridge, nie wiem, nie znam się na topologiach,
ale domyślam się, że jest przełączanie właśnie podwójne parami. I co jeszcze, co jeszcze? No właśnie, jak to było połączone? Zaczynam myśleć, czy ten kondensator nie był jedynym wymiennikiem, bo tu zobaczcie, ta ścieżka wygląda, jakby była nienaruszona. Czy tu coś było? Mogło nie być. Mogło być tylko transformator połączony wyłącznie z naszym kondensatorem. Żeby odciąć składową stałą, ten kondensator mógł przekazywać całą energię zasilania, która idzie właśnie na nasze świetlówki. Dlatego był tak wypalony, bo powiem wam szczerze, nigdy nie widziałem tak spalonego kondensatora tego typu. Czasem one, czy na zwarcie, bardzo rzadko one idą na zwarcie, czasem może tracą pojemność. Ja takich przypadków nie miałem. Bardziej doświadczeni serwisanci RTV AGD pewnie mieli. Ja mało takich rzeczy robię, więc po prostu nie miałem takiego przypadku jeszcze, a ten to chyba jest po prostu przypadek szczególny. No także myślę, jak tu skołować jakiś kondensator, żeby tu uruchomić, czy sobie zbudować kondensator z tego, co tu mam. No ale tu dużo nie mam, ten jest taki duży, szeroki. Musiałbym wyszukać jego datasheeta. Na jakie on jest napięcie? 0,33 mikro, no to nawet by było. Szeroki jest, bo mam taki szeroki, ale on jest na za niskie napięcie, ponieważ jest na 305 V X2. Wiecie co, muszę się cofnąć na film, poszukać, pogooglać, jakie parametry miał tamten, zanim go rozwaliłem młotkiem. No, także dajcie mi chwilę, wrócimy, spróbujemy to uruchomić. Dobra, poszukałem tamtego kondensatora, on był na 630 V DC lub 400 AC. No ten jest na 305, tutaj zobaczcie, kurde, fokus. To jest 470 nano, czyli dużo na 305, za mały, ale tu mam troszeczkę większy, 0,33 mikro, tamten był 220 nano, ten jest 330. Mamy 1 kV, X8, nawet nie X2, bo tu mamy typu X2 kondensatory na przykład. Widzicie, X2, ten wytrzymuje X8, wydaje mi się, że to jest właśnie klasa oznaczenia. Tu góra 654, nie wiem co znaczy, czy to jest jakiś tam kod. Nie znam producenta po logo, nie poznaję. Jak ktoś poznaje, to możecie powiedzieć, co to jest. No ale zamontujemy go sobie tutaj właśnie w szeregu. A, jeszcze zobaczę, poszukam schematów do tej płytki. Jak to właśnie jest połączone, czy na pewno właśnie to jest w szeregu transformator przez kondensator. I to może jeszcze ożyje. Tak jak myślałem właśnie, tak jest, że ta nóżka kondensatora musi iść być połączona po prostu z tą naszą nóżką i w szeregu on jest z zasilaniem tego oto uzwojenia. No to czyli mam nadzieję, że uda mi się to dosztukować. Działamy. No dobra, jak to sobie wykombinowałem? Pokażę wam do telefonu teraz. Przymierzyłem sobie ten kondensator. Oryginalną nóżkę tu go wkleiłem. Do mikroskopu wam pokażę. Tu też była ta nóżka wzmocniona, to go trzyma. Akurat było tak wyfrezowane, że odgiąłem tą nóżkę do zewnątrz, żeby mechanicznie go trzymała, żeby on jakby był sztywno, nie latał. Nie lata. Wystarczy, nie ma do czego go przylutować. I teraz tak, do transformatora przylutowałem no, po prostu kawałek przewodu. Przylutowałem go do wyprowadzenia z uzwojenia, bo to jest takie przepalone, to się rusza. No, nie chcę tego urwać. Oczyściłem te wszystkie tutaj nasze inserty. Ten insert, ten i ten, i jeszcze ten, który tu został. Tego akurat jednego nie ma. I teraz tak, wkładając przewód do środka najpierw, wkładam transformator. On się trzyma, trochę się buja, pokażę wam do telefonu. Jest włożony transformator tak jak był, jest kondensator, wszystko się mieści. Są odstępy, bo też trzeba pamiętać, że tu może być tam, wiecie, do tych 600 V. I teraz ten oto drucik, złapię fokus. Mam zamiar zawinąć o nóżkę, polutować i będzie git. Także to będzie takie nasze odbudowanie PCB, czyli naszego obwodu drukowanego na naszej płytki. Więc dajcie mi to zrobić, nie chcę tego robić pod kamerą, żebym tu nie urwał przypadkiem do końca tego transformatorka. No i dobra, słuchajcie. Mam kaszel niezwiązany z tymi karteczkami z przychodni. Jest polutowane, czyli tu jest nasz kondensator, to zresztą go widać, i nóżka kondensatora jest do wyprowadzenia uzwojenia. Teraz schemacik, po prostu jest nasz tranzystor, nie pisze? Jest nasz tranzystor trzynóżkowy, on tam coś przełącza i to idzie na nasz kondensator i nasz kondensator zasila uzwojenie transformatora, nie? Nie wiem, czy tu dobrze widać ten schemat, tak właśnie ma być. I ja to odbudowałem, czyli końcówka naszego, już wam to pokazuję pod mikroskopem, końcówka naszego uzwojenia to jest ten punkt. On się łączy z jedną nóżką kondensatora, tak? Tu już wam to pokazuję. Końcówka uzwolenia, czyli ten punkt, idzie tym przewodem, łączy się z końcówką naszego kondensatora, tu widać kondensator od spodu, to jest jego jedna nóżka i przez kondensator jest podłączone właśnie tutaj do naszej pary tranzystorów, która przełącza. I te tranzystory są tak połączone, że jak tego nóżka zewnętrzna, to tego środkowa jest połączona z tą nóżką. I to właśnie jest to, zobaczcie.
zewnętrzna i środkowa są połączone. I tu się domyślam, że jakoś inaczej ta jest połączona z tą, nie? No, albo z masą, nieważne, nie wnikamy, naprawdę, nieważne. No, także co? Idziemy przetestować, czy to działa, a to wszystko dzięki Karolowi, bo mam takiego kolegę Karola. On kiedyś tam jakiś mój film obejrzał, coś napisał, coś tam pogadaliśmy. On jest serwisantem właśnie sprzętów RTV AGD i ma dostęp do strony dla serwisantów, jakiś taki zamknięty dostęp płatny. Napisał mi, że to jest popularna usterka i że właśnie po oczyszczeniu laminatu i wymianie kondensatora jest duża szansa, że to będzie działać, o ile trafo przeżyło. No jak zmierzyliśmy, że trafo przeżyło, więc testujemy, ja spodziewam się sukcesu, wy pewnie się spodziewacie wybuchów, fajerwerków, więc idziemy testować. Kurde, znowu nie wiem, czy nagrywałem na mikroskop. Coś dzisiaj jestem rozproszony. Dobra, jesteśmy z powrotem w warunkach polowych. Odkurzyłem tutaj wszystko. Nie chce mi się tego czyścić, więc po prostu to składam, skręcam i działamy z odpalaniem. Tu mamy wtyczki i napis Caution, High Voltage. I to są właśnie wtyczki od wysokiego napięcia. A w dokumentacji Karola było napisane, że to może być na 250 VAC. Więc może by wystarczył 250. Tu też pojemność się zwiększa, nie wiem jak to na niego wpłynie, na jego parametry pracy. Odpalamy testowo, najwyżej później go wymienię już poza kamerą, poza filmem. Jak to ruszy, jak to zadziała, wymienię go na prawidłowy. Jeszcze ważna informacja do skręcania do testów. Zobaczcie. Tutaj jest taka metalowa pod śrubę podkładka, tak? Tutaj też jest metalowa, tu jest metalowa, ale nie każda śruba to ma, bo na przykład tutaj nie ma i tu nie ma. I jeśli byśmy chcieli na kilka śrubek skręcić do testów, to wszystkie z metalem powinno się wkręcić. A dlaczego? Bo czasami projektanci oszczędzają i zamiast być jedna ścieżka, która łączy wszystkie te śruby z równym potencjałem, to z uziemieniem, bo to jest po prostu do uziemienia, to czasem jest tak, że dopiero wkręcone te śruby, tu są małe takie pola, małe pole, na przykład trochę pola, tu trochę pola uziemienia, nie są połączone na PCB, tylko jakby obudowa telewizora je łączy. Bo oni zakładają, że skoro będzie wkręcone, klient nie będzie rozkręcał, nie będzie testował, więc do testów wszystkie śruby z uziemieniem muszą być połączone, bo na przykład może być uziemienie połączone, mogą być zakłócenia, jak dotkniemy radiatora może nas popieścić prąd, nawet zabić, no więc no to są ciężkie tematy. Nie naprawiajcie sami urządzeń sieciowych, dopóki nie wiecie co robicie. Ja wiem co robię, ryzykuję swoje własne życie. To nie jest film instruktażowy, tylko moja przygoda. Podmiot liryczny został zmyślony. Dobra, na tabliczce jest 230 W, że może pobierać. Ja się tu przygotowuję z moim szeregowym halogenem bezpiecznikowym. Jeszcze watomierz i podłączamy. On tu już sobie stoi. Zobaczymy, czy to ruszy. Dobra, jak to działa? Ten halogen jest w szeregu, jak bezpiecznik. Jak po prostu miałby coś się spalić, miałby się spalić telewizor, to on po prostu rozbłyśnie. Albo przy uruchamianiu też się będzie żarzył, rozbłyśnie, zależy ile watów będzie pobierało nasze urządzenie. Jak będzie pobierał około 100 watów, on zacznie się już świecić na stałe. Ale no ważne, żeby nie wybuchły nam tranzystory, no cokolwiek. Więc teraz co? No słuchajcie, odliczamy. Podłączamy prąd. 3, 2, 1. Halogen jest, 1 W. Nic się nie dzieje. Weźmiemy sobie pilota. Pilot, power. Uwaga, power. Power. Nie wiem, czy ma baterię. To dotknę tu, bo tu się tak go dotyka, żeby on ruszył. O! Rusza. Czerwone było, niebieskie. 20 watów. Czy podświetlenie ruszy? O! Zwarcie? Dobra, nie, 240 watów. Może on tyle po prostu, może on tyle pobiera. Spalić się chyba nic nie spaliło. To teraz po prostu pomijamy halogen, podłączamy się do zwykłej sieci. Dobra, sieć już bez halogena, halogen jest odłączony. 0 watów. Albo się spali, albo będzie działał. 3, 2, 1. O, rusza. Coś się świeci. Albo walnie. Light or fire. Włączył się, trochę brzęczy, HDMI. 150 watów pobiera. 150 watów, brak sygnału. No, chyba będzie działał. Chyba pilot nie ma baterii, tak mi się wydaje. Może ma jakieś słabe. Jak sprawdzić pilota? Naciskamy i po prostu powinna się tu dioda świecić. O, świeci się dioda. Widzieliście taki błysk? Przed chwilą był taki błysk fioletowej diody. O, właśnie teraz. Może trzeba mocniej nacisnąć i przytrzymać. Nie wiem, czy ten pilot działa, czy nie działa. Kliknę power.
No nie, może coś odłączone, może pilot nie działa, nie wiem. To nie mój telewizor, nigdy go nie używałem. No bo baterie są stare. No nic. Kochani, słuchajcie, ja uważam, że to jest naprawa. Tutaj kończę ten film, później najwyżej wymienię ten kondensator, bo nawet szczerze mi się nawet nie chce. Nie chce tak działa, ja go złożę, skręcę, potestuję. Według mnie będzie działać. Tylko i wyłącznie dzięki Karolowi się udała ta naprawa. No i co, was zapraszam na grupę Rzeźbiarnia na Facebooku, na fanpage'a, Instagrama, coś tam. Piszcie komentarze, pytajcie. To był taki po prostu trochę luźny filmik, jak podejść do tematu, którego nie znamy, jak coś rozkminić, jak co gdzie jest. Także dla ciekawskich, którzy w ogóle się nie interesują tematem, mam nadzieję, że było ciekawie. Dla tych, którzy chcą w tej materii się dokształcać w zakresie elektroniki, mam nadzieję, że film był informatywny, czy informacyjny, naukowy, nie wiem jak to nazwać. Wy mi powiedzcie. Czekam na wasze powiedzenia, komentarze. Trzymajcie się. Cześć! Może śmiać z ostro skradami działa jemu, cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.